Witam w kolejnym filmie szkoleniowym. Nazywam się Paweł Zwoliński i dzisiaj opowiem o systemie wykrywania RUI PharmaLife. Moduł PharmaLife, analizując aktywność zwierząt, pomaga wykryć wystąpienie RUI i wskazuje idealny czas do przeprowadzenia inseminacji. Użytkownik ma do wyboru dwie różne wersje czujników aktywności, umieszczone na nodze oraz na szyi. Dane za sprawą czytnika trafiają do komputera, a tu ich przetworzeniem zajmuje się program Infodex. Całość uzupełnia aplikacja mobilna umożliwiająca otrzymywanie powiadomień od razu po wystąpieniu istotnych zdarzeń. Na początek ramowy plan prezentacji. Film podzieliłem na dwie części. W pierwszej części użytkownika przedstawię najpierw ogólne informacje o systemie, opowiem o zasadzie działania i o ograniczeniach systemu, przedstawię różnice między systemem PharmaLife i PharmaLife Plus, wskażę wymagany sprzęt i wyposażenie, a także wspomnę o zakładaniu tagów. Następnie przejdziemy do obsługi w Infodexie i tutaj pokażę dodawanie zwierząt, zaprezentuję alarmy o RUI i przedstawię też moduł raportów. Następnie przejdziemy do części serwisowej i tutaj wspomnę o sposobie montażu, o wymaganych komponentach, przedstawię także konfigurację Infodexa i uruchomienie systemu, a także powiem kilka słów o diagnostyce w programie. Na sam początek porównanie obu wariantów systemu PharmaLife. Szczegóły zostaną przedstawione w dalszej części tego filmu. Dane o aktywności zbierane są za pomocą trzyosiowych czujników, pedometrów, tagów na nogę lub aktywometrów umieszczanych na pasie szyjnym. Informacje są zapisywane dla poszczególnych krów co około 2 godziny. W tej chwili moduł jest w stanie przetwarzać dane ze stada do 500 krów, ale w przyszłości liczba ta zostanie zwiększona. Program Infodex przetwarza zapisane dane co 30 minut. W chwili obecnej trwają testy systemu w oborach uwięziowych. Krowy tutaj są dużo mniej mobilne, co pociąga za sobą konieczność odpowiedniego dostrojenia algorytmu wykrywania RUI. Omówię teraz cechy obu zestawów, PharmaLife i PharmaLife Plus. Moduł PharmaLife wykorzystuje czujniki noszone na nodze do zbierania informacji o aktywności krowy. Oprócz tego mierzy także czas leżenia i stania, umożliwiając nie tylko wykrywanie podejrzeń RUI, ale jest także w stanie zgłosić zwierzęta zalegające i te z nietypowym wzrostem aktywności, na przykład w ciąży zagrożonej poronieniem. Tagi te nie sprawiają problemów z utrzymaniem higieny. Nadają się także do wykorzystania w oborach z głęboką ściółką. Dokładność wykrywania RUI wynosi powyżej 95%. Zostało to osiągnięte dzięki tworzeniu indywidualnych wzorców aktywności dla poszczególnych zwierząt. Moduł PharmaLife Plus wykorzystuje czujniki umieszczane na pasie szyjnym w pozycji pionowej, na boku szyi. Jeżeli w gospodarstwie znajduje się identyfikacja w hali udojowej lub stacja paszowa, to aktywometr umieszczany jest na tym samym pasie. Nie jest wymagany wówczas dodatkowy obciążnik. W przypadku systemów standalone, oprócz taga i pasa należy dokupić obciążnik zapewniający prawidłowe ułożenie urządzenia. W trakcie testów jest zestaw bez obciążników. Oprócz zbierania danych o aktywności, urządzenie mierzy także czas odpoczynku i przeżuwania. W przypadku wykrycia anomalii któregokolwiek z tych parametrów, program Infodex wyświetli odpowiedni alarm. Czytnik, czyli urządzenie odbiorcze, jest wyposażony w antenę dookulną, pozwalającą na uzyskanie dużego zasięgu. Czytnik jest uniwersalny, dzięki czemu część zwierząt ze stada może mieć założone tagi szyjne, a reszta tagi nożne. Do uruchomienia systemu w podstawowej wersji wymagany jest komputer z programem Infodex, czytnik, interfejs USB RS485 i doprowadzenie zasilania oraz przewodu transmisyjnego między czytnikiem a komputerem. Przechodzimy teraz do obsługi w programie Infodex. Mamy tutaj zrzut z głównego okna ekranu. Zagadnienia związane z instalacją i uruchomieniem systemu przedstawię na końcu tego filmiku. Teraz zajmiemy się przygotowaniem programu do działania. Jedyną wymaganą czynnością jest wpisanie danych zwierząt. Dodawanie zwierząt w programie jest niezwykle proste. Aby to uczynić, z górnego menu należy wybrać kolejno Dodaj krowy. Można również kliknąć ikonę krowa, a następnie w górnej części przycisk Dodaj. Wymagany jest numer ID, numer respondera, jeżeli jest identyfikacja w hali lub stacja paszowa, oraz numer pedometru PharmaLife. Zalecam uzupełnić jak najwięcej pól. Pozwoli to na zmaksymalizowanie korzyści, jakie daje program do zarządzania stadem.
Dane będą bezpiecznie przechowywane na dysku, alarmy i raporty będą dokładniejsze, a w aplikacji mobilnej pojawi się więcej informacji. Na ekranie przedstawione zostały przykładowe alarmy dotyczące RUI PharmaLife. Mamy tutaj przypomnienie o RUI, alarm o podejrzeniu RUI z systemu PharmaLife, ostrzeżenie o podejrzeniu powtórnej RUI, 2 informacje o braku danych z pedometru, 2 nieznane pedometry, informacje o tym, że spada czas przeżuwania, a także alarm o zaleganiu. Po dwukrotnym kliknięciu alarmu podejrzenie RUI, program wyświetli okienko do potwierdzenia lub anulowania RUI. Oprócz tego, jeżeli w systemie mamy bramkę separacyjną, można taką krowę automatycznie oznaczyć do separacji. Przechodzimy do modułu raportów. Otwieramy z paska przycisków raporty, klikamy zakładkę RUIA i otwiera się ekran przeglądu. W ostatniej kolumnie program wyświetla graficzną wizualizację odpowiedniego czasu do inseminacji. Czarna gruba kreska to chwila obecna, zaś zielony pasek przedstawia początek i koniec zalecanego czasu inseminacji. Przechodzimy na zakładkę wykresy. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych z wybranej liczby dni, tutaj mamy akurat 26 i przeglądamy aktywność dla krowy numer 31. Widać 2 wyraźne piki. Takie wykresy są dostępne dla wielu różnych parametrów. Otwórzmy sobie jeszcze wzorzec aktywności. Program na podstawie historii aktywności danej krowy buduje wzorzec aktywności, który jest wykorzystywany do poprawiania wskazań dotyczących podejrzenia RUI. Przejdźmy jeszcze do aplikacji mobilnej. Tutaj mamy główny ekran, klikamy przycisk zadania. Wyświetlają się zadania na dziś. No i akurat na dzisiaj mamy podejrzenie RUI dla krowy 454. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności można to zadanie oznaczyć jako wykonane. Przechodzimy do części serwisowej. Przedstawię kilka informacji przydatnych podczas montażu i diagnostyki całego zestawu. Na etapie planowania miejsca zamontowania czytnika należy uwzględnić przygotowanie instalacji elektrycznej 230 V oraz sieci RS. Bardzo ważne jest, by skrzynkę z czytnikiem umieścić tak, aby antena skierowana była pionowo do góry. Po podłączeniu zestawu do zasilania na wyświetlaczu powinna pojawić się data i godzina, a także numer ostatnio odczytanego taga. Ta wartość będzie się zmieniać. Przechodzimy teraz do programu Infodex. Wybieramy kolejno urządzenia, konfiguracja i przechodzimy na zakładkę RUIA. Aktywujemy moduł, wskazujemy port odczytany uprzednio w Devices Setup i wybieramy wersję modułu PharmaLife albo PharmaLife Plus. Zapisujemy dane i łączymy program. Od tej chwili dane o aktywności będą już zapisywane w bazie danych. W przypadku wystąpienia problemów z odczytem informacji o RUI należy przeprowadzić diagnostykę. Warto zacząć od sprawdzenia, czy program poprawnie połączył się z interfejsem komunikacyjnym. W tym celu należy na dolnym pasku kliknąć na widoczne napisy i sprawdzić komunikaty. Tutaj akurat mamy błąd, port.com nie istnieje. Należy sprawdzić interfejs. Przy sterowniku RUI musi widnieć napis połączony. Jeżeli tak jest, to trzeba sprawdzić, czy dane w ogóle są zapisywane w bazie. W tym celu należy otworzyć raporty i przejść na zakładkę RUIA, a następnie wybrać kartę diagnostyka. Wybierając tutaj odpowiednie opcje z listy rozwijanej można sprawdzić, czy są w gospodarstwie nieprzypisane tagi, a także przejrzeć listę ewentualnych braków transmisji. Bardzo dziękuję za uwagę. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.